W stole zasiedli ludzie bardzo różni i pomijam stronę rządowo-partyjną, to jeżeli chodzi o opozycję, to obok starych działaczy, którzy działali metodami legalistycznymi, niejednokrotnie już wchodząc w układy z tą władzą, jak Stobma na przykład. Znaleźli się ludzie, których układy z władzą polegały głównie na tym, że byli zamykani w więzieniach, prawda, jak Kuroń i Michnik. Jednocześnie ludzie, obok działaczy Solidarności z lat 80-81 i po tym z walki podziemnej o Solidarność, no właśnie Frasyniuk, Bujak, znaleźli się przywódcy strajków zeszłego roku. Pietrzyk odgrywał sporą rolę w rozmowach, czyli krótko mówiąc nowo powstająca, nowo kształtujące się bardzo młode jakieś elity polityczne w tym związku, w tym społeczeństwie. Towarzystwo niezwykle, jak widać, bardzo zróżnicowane, zresztą politycznie bardzo zróżnicowane. Obok ludzi orientacji chadeckiej, ludzi orientacji socjaldemokratycznej, obok ludzi bardzo chętnych do tych rozmów, również i tacy, których za uszy trzeba było ciągnąć, żeby przy okrągłym stole usiedli. Muszę powiedzieć, że z rozmów z ludźmi ja mogę się mylić, bo mam ograniczony krąg obserwacji, ale z rozmów z ludźmi, które miałem, to zauważyłem jedną rzecz, że ludzie patrzący w telewizji na to, co się działo, mówili w ten sposób, iż działacze Solidarności i opozycji, szerzej opozycji, wypadali rzeczowo i przekonywująco. Że byli ludzie nie od plecenia jakiegoś demagogicznego, tylko od konkretnego mówienia o sprawach realnych. I w tym kręgu ludzi, z którymi ja miałem okazję się stykać, bardzo zróżnicowanym w sumie, to był największy sukces Okrągłego Stołu. Że to przeświadczenie, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy znają się na rzeczy, chcą dobrze i umieją swoje racje przedstawiać poważnie. No, a moim zdaniem poprzeczki, które postawiono w czasie rozmów Okrągłego Stołu, były za nisko postawione. Trzeba było stawiać wyżej. Oczywiście bez wariacji, bez przesady, ale powinny być wyżej stawiane.